Cześć! W tym materiale omówię jedną z kluczowych funkcjonalności z punktu widzenia automatyzacji pracy w SolidWorksie – filtrowanie komponentów projektu. W drzewie Feature Manager złożenia widzisz ikony części, złożeń, ewentualnie ikony części pochodzące z Toolboxa od SolidWorksa. Dopiero po rozwinięciu drzewa operacji tworzących model widać, czy jest to konstrukcja spawana, blacha, czy też zwykły model bryłowy. Po rozwinięciu folderu list elementów ciętych widać, czy jest to model wieloobiektowy składający się tylko z profili, czy też z profili, blach i zwykłych brył. W naszym dodatku postanowiliśmy podejść do tematu trochę inaczej. Po pobraniu danych z aktywnego złożenia w tabeli BOM będziesz widział inne ikony niż w samym SolidWorksie. MacroSolid rozróżni części zamodelowane podstawowymi operacjami bryłowymi, złożenia, a przy blachach i konstrukcji spawanej pokaże już inne ikony. Oprogramowanie jest w stanie wydzielić blachy gięte od blach, które będą wymagały operacji gięcia. Wykrywana jest operacja rozłożenia i to, co ona zbiera z modelu, a zbiera m.in. informacje o gięciach. Taka ikona oznacza plik, w którym dodano znacznik konstrukcji spawanej, ma sugerować plik konstrukcji posiadający tylko profile. Profile konstrukcji spawanej w tabeli BOM również mogą być pokazane, mają swoją ikonę, ale i tutaj rozpoznanie odbywa się inaczej niż w samym SolidWorksie. Ogólnie profile identyfikowane są po właściwościach elementów ciętych, dzięki czemu możesz zliczyć wszystkie profile znajdujące się na różnych poziomach Twojego projektu, a nie tylko w obrębie jednego pliku SLD-PRT. W przypadku modelu wieloobiektowego, konstrukcji spawanej składającej się z profili i innych typów obiektów, blach, zwykłych brył, zostanie wyświetlona odpowiednia ikona, jednak na dzień dzisiejszy przy takim założeniu modelowania nie do końca będziesz mógł skorzystać ze wszystkich funkcjonalności zakładki BOM. Podobnie będzie w przypadku blach wieloobiektowych. W tabeli BOM zostanie przypisany tylko jeden wiersz. Tabela BOM wyróżni również ikoną komponenty powstałe w wyniku działania operacji lustra. Na takie pliki zwróć szczególną uwagę. Do elementów handlowych przypisywane są dwie ikony. Możesz wydzielić części znormalizowane od komponentów innych producentów. Identyfikacja odbywa się na zasadzie analizy ścieżki do pliku. Jestem przekonany, że gromadzisz pliki handlówek w jednym miejscu, u siebie na komputerze lub na dysku sieciowym i współdzielisz je z innymi konstruktorami. Jeżeli jednak dodajesz je do folderu projektu, to zastanów się nad tym, aby dodawać je do podfolderów w folderze projektu. Wówczas po odpowiednim skonfigurowaniu MacroSolid wykryje je automatycznie, bez żadnych dodatkowych operacji, bez oznaczania we właściwościach pliku, bez przenoszenia ich do folderów w drzewie Feature Manager. Ikona śruby zatem może, ale nie musi oznaczać, że komponent jest elementem z Toolboxa od SolidWorksa. W MacroSolid ikona śruby oznacza po prostu plik z określonej lokalizacji. Aby taki element był dodatkowo rozpoznany jako handlowy, ale nieznormalizowany, musisz zdefiniować ścieżkę lub fragment ścieżki zarówno na liście Normalia Toolbox, jak i na liście handlowe zamawiane. Podsumowując, po pobraniu danych z projektu możesz przefiltrować tabelę BOM po typie komponentu. Złożenia. Tutaj mamy dwa filtry. Główne złożenie, aktywne złożenie, z którego pobierane są dane. Podzłożenia. Części modelowane podstawowymi operacjami bryłowymi. W tabeli BOM mogą być pokazane lub ukryte blachy bez gięć, blachy gięte, pliki konstrukcji spawanej, profile oraz części kupowane z podziałem na znormalizowane i inne. Komponenty przefiltrowane po typie mogą być dalej filtrowane np. po rysunkach 2D. Uruchamiając ten filtr, w tabeli BOM zostaną pokazane tylko te pliki, które mają swój rysunek 2D. I tutaj przy okazji możesz również skorzystać z kolumny gwiazdka ścieżka do rysunku, która również podpowiada, czy rysunek techniczny jest, czy go nie ma.
Filtr na komponenty, które znajdują się w folderze drzewa Feature Manager. Jeżeli filtr jest zaznaczony, w tabeli BOM pojawią się. Odznaczone komponenty w folderze zostaną ukryte. Podobnie z plikami, w których to nazwie zostaną znalezione frazy, słowa kluczowe. Tylko te zdefiniowane w specjalnej makrosolidowej liście. Filtr na komponenty wykluczone z listy materiałów. Te, które wykluczasz w SolidWorksie, w opcjach pliku z poziomu złożenia. Kolejny filtr. Podczas pobierania danych nasze oprogramowanie odczytuje informacje z pliku o wersji SolidWorksa ostatniego zapisu, a następnie porównuje z wersją uruchomioną. Ikony w tabeli BOM również poinformują Cię o tym fakcie. Skoro jestem przy zapisywaniu, na czerwono zostaną podświetlone pliki tylko do odczytu, również te zaewidencjonowane w PDM-ie. I tutaj, podobnie jak z rysunkami, możesz wyciągnąć do kolumny informacje o blokadzie pliku przed zapisem. Gwiazdka tylko do czytu. Wracając do wcześniejszych filtrów, wyciągniesz do kolumny również stan wykluczenia oraz nazwę folderu, w którym komponent się znajduje. I ostatni filtr w tym wierszu, filtr na ukryte, ale ukryte nie w samym SolidWorksie, tylko ukryte opcjami dostępnymi w tabeli BOM. O co chodzi? Możesz zaznaczyć z Ctrlem lub Shiftem wiersze w tabeli BOM i je ukryć, wywołując z menu kontekstowego Ukryj zaznaczone. Dopisaliśmy również kilka ciekawych funkcji automatyzujących ukrywanie w zależności od wartości i koloru komórki kolumny. Tutaj znaczenie ma, na której kolumnie wywołuje się menu kontekstowe. Myślę, że w pełni docenisz funkcjonalność, jak poznasz podzakładkę oznaczania BOM oraz zapis i odczyt projektu z pliku. I w końcu filtrowanie tabeli BOM po wybranej właściwości, a dokładniej po 3 właściwościach na zasadzie i lub. Mogę na przykład pokazać tylko blachy z materiałem DC01 lub S235JR. Mogę pokazać tylko blachy DC01 o grubości 1. W najnowszej wersji Macrosolid dodaliśmy możliwość filtrowania uzależnionego od wybranych wartości właściwości, nie tylko tej jednej. Wystarczy, że klikniesz raz na kontrolkę tekstową, a następnie wpiszesz wartości, oddzielając gwiazdką. Mogę zatem pokazać w tabeli BOM blachy DC01 i S235JR o grubości 1, 2, 3, 4 i 5. Możliwości przefiltrowania zwiększają się znacząco. Ale to nie wszystko. Do tego dochodzi filtrowanie po nazwie, a raczej po frazie znajdującej się w nazwie. Również i tutaj gwiazdka zadziała, to jest możesz wpisać kilka słów kluczowych, po których przefiltrujesz części. A klikając na podopcję, program pokaże wszystkie komponenty, w których nie znaleziono w nazwie zdefiniowanych fraz. Jeżeli potrzebujesz dodatkowych opcji umożliwiających przefiltrowanie Twoich komponentów, zapraszam do kontaktu. Michał Karpiuk, ADK Solid.